radosne wrażenie, jakie wywarł w poprzednich spotkaniach. W tym meczu był tak jak dawniej. Wielki admirał, jego akcje rzeczywiście przynosiły efekt, doskonałe ataki i w rezultacie zwycięstwo Spurs 11 punktami 98-87. W ten sposób dystans dzielący obie drużyny zmniejszył się tylko do jednego meczu. 3-2. Szósty decydujący mecz grali już tylko właściwie Utah Jazz. Pomiędzy Karlem Malonem, Davidem Robinsonem znacznie lepiej zaprezentował się Mailman. Robinson bez punktów w pierwszej połowie, grał zaledwie 7 minut. Wykorzystali znakomicie to Jazzmeni, wygrali 108-81. Świetny występ rezerwowych, 51 punktów Keefa i Russella, którzy być może zdecydowali o tym, że tak się zakończył ten mecz. Graliśmy naprawdę dobrze, nie tylko ja sam, wszyscy zawodnicy. Wychodzimy na boisko z prawdziwą przyjemnością. W tej dyscyplinie najważniejsza jest zabawa. Po wyeliminowaniu Spurs po 36 godzinach pojechali na pierwsze spotkanie do Seattle Supersonics. Sonics wyglądali na bardziej wypoczętych. Znakomity mecz zagrał przede wszystkim Shawn Kemp. Na 11 prób 10 razy trafił, wszystkiego wejścia pod kosz były udane. Kadra wyborowych strzelców Seattle zniszczyła Utah. Ekipa Supersonics popisała się 50% skutecznością w rzutach za 3 punkty, trafiając 10 razy w ciągu meczu. Ostatecznie wygrali 102-72. Był to najgorszy występ Utah w playoffs w historii tego klubu. Na wyjeździe drużyna z Utah odnosi na ogół porażki. Seattle natomiast wygrali w playoffs 7 spotkań z rzędu. Stąd przed następnymi meczami spodziewano się, że rywalizacja będzie wyrównana. Drugi mecz dla Seattle po walce 91-87. Nie wykorzystali szansy Jazzmeni, by wygrać chociaż jedno spotkanie z ponaddźwiękowcami. W rezultacie pierwszy mecz Salt Lake City. George Karl uważał, że nie było nadziei na to, by wygrać więcej niż 10 punktów. Myślałem, że każdy mecz będzie zacięty. Tymczasem a teraz popatrzmy jeszcze na symboliczne nagrody przyznawane w NBA. Tony Kukoc z Chicago Bulls sprawił miłą niespodziankę swoim kolegom oraz kibicom, zdobywając tytuł najlepszego rezerwowego w NBA po raz pierwszy w historii tego klubu. Dostał 45 ze 113 głosów, wyprzedził Arvidasa Sabonisa. Gdy spojrzę wstecz na listę nazwisk osób, które w przeszłości sięgnęły po to wyróżnienie, to muszę przyznać, że jest wśród nich wiele wielkich nazwisk. Bardzo zależy mi na grze w pierwszej piątce, ale oczywiście to wyróżnienie jest niezwykle ważne. Damon Stoudemire z Toronto Raptors triumfował w kategorii dla najlepszego debiutanta w sezonie 96. Liczący 178 cm, debiutant zdobył 19 punktów, miał 9 asyst. Isaiah Thomas powiedział o nim: nadaje ton całej drużynie, zasługiwał na ten tytuł i bardzo się cieszy. Magic Johnson odchodzi, czy po raz ostatni? Pamiętamy, że pierwsza decyzja wydawała się nieodwołalna, spowodowana chorobą. Później wracał jeszcze dwukrotnie do Dream Team, do Lakersów. W tej chwili nieco rozgoryczony przegraną z Houston. 1-3. Mówi: czas zakończyć zmagania ze sportem. Właśnie w taki sposób chciałbym odejść. Urządzę wielkie przyjęcie, trzeba to uczcić. Myślę, że przyjdzie sporo moich przyjaciół. I jeszcze jedna informacja. Minnesota Timberwolves będą mieli zmienione logo. Czy zmieni to także sytuację w drużynie? Trudno powiedzieć. I w końcu NBA Challenge. Przed sezonem spotkania rozegrają Phoenix Cleveland Cavaliers i Dallas Mavericks z Utah Jazz. Zwycięzcy spotkają się w finale. No i będzie to przedsmak NBA. Później mecze rozpoczynające sezon w Tokio. A teraz jedno z największych wydarzeń w NBA. Rokrocznie odbywający się draft, czyli
nabór młodych gwiazd z uniwersytetów amerykańskich do drużyn, które zajmują dalsze miejsca. To jest szansa na wyrównanie tych zespołów, które są na dalszych pozycjach. Stu Jackson z Grizzlies mówi, naszym celem jest pozyskanie zawodnika, który mógłby wziąć w All-Star Game udział i na bazie właśnie takiego gracza chcemy zbudować nowy zespół. W tym roku po numer 1 sięgną zawodnicy Philadelphia 76ers, na drugim miejscu Raptorsi, Grizzlies, Bucks, Timberwolves, pechowo bardzo Charlotte, którzy nie zakwalifikowali się do play-offu dopiero na 13 miejscu. I teraz popatrzmy, Russell Granik przydziela właśnie miejsca trzecie, drugie i pierwsze dla Filadelfii. Pat Crotch na razie jeszcze nie wie, kto będzie prowadził zespół po odejściu Johna Lucasa. Jest to prezydent i właściciel klubu, ale wie, że otrzymał ogromną szansę, by poprawić reputację zespołu, która rzeczywiście w ostatnich latach jest mocno nadwyrężona. Gratulacje od komisarza Sterna i teraz nieważne, czy to będzie Iverson, czy Marbury, czy może Kemby, ale to będzie kluczowy zawodnik, z którym miejmy nadzieję dużo osiągniemy. Teraz zagadka, który zespół okazał się najlepszy w historii w wyławianiu talentów. Za chwilę rozwiązanie, pomyślcie przez moment i odpowiedź. Everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. Welcome back to Wracamy znowu w naszym magazynie do wydarzeń, ale oczywiście na początku zagadka. Zespół Golden State Warriors aż 6-krotnie posiadał w swoich szeregach najlepszych debiutantów roku, łącznie z członkami Hallu Sławy, Rickiem Berrym i Jamalem Wilkinsem. Ostatni zawodnik z tego klubu to był Chris Webber, w 1994 roku otrzymał to wyróżnienie, pierwszy był Salisbury w 1958. A teraz popatrzmy na najlepszych zawodników Dream Team 3, których oglądać będziemy w Atlancie. To na pewno będzie jedna z gwiazd. Scottie Pippen. To nie pierwsza olimpiada dla Scottiego. Poprzednio był w pierwszym Dream Teamie w 1992 roku w Barcelonie. Zdobył złoty medal. Przed tym spektakularnym sukcesem Pippen był już zawodnikiem sławnym. Trzykrotnym mistrzem NBA od 1991 do 1993 roku. Po zdobyciu trzeciego mistrzowskiego tytułu i odejściu Jordana, Pippen został gwiazdą byków i stał się liderem w tym klubie. Fifth steals a fair, but makes the steal going. Yes, sir. Ten człowiek wyniósł grę do nieznanego dotychczas poziomu. Dla mnie jest sprawą oczywistą, że to jest jeden z najlepszych zawodników naszej ligi. Trener reprezentacji Lenny Wilkens wie, co mówi, bowiem Scottie, chociaż w końcówce sezonu nie był w najwyższej formie, jest graczem rzeczywiście niezwykłym. Niewątpliwie wychodzić będzie w pierwszej piątce wraz ze swoim partnerem Michaelem Jordanem. To wielki gracz. Na boisku wszyscy mamy z nim dużo kłopotów. Jest nie do upilnowania. Niektóre zagrania Scottiego są rzeczywiście wyjątkowe. Wielkość tego zawodnika polega na tym, że potrafi wszystko. Znakomicie broni, rozgrywa, rzuca, właściwie jest kompletny. To zawodnik niebywale wszechstronny, może grać na każdej pozycji i radzi sobie ze znacznie wyższymi zawodnikami. W mojej grze, mówi Scottie, najważniejsze jest opanować dobrze piłkę. Złapać, rzucić, podać, kryć w obronie. To są wszystko umiejętności, które zdobywa się dzięki ciężkiej pracy. Ja przez cały czas się uczę. Grant Hill uważa, że to kokieteria, on potrafi wszystko. Zawsze było moim marzeniem grać w taki sam sposób i równie dobrze na każdej pozycji jak Scottie. Teraz słowo wszechstronny kojarzy mi się zawsze ze Scottie Pippenem. W tym sezonie Pippena czeka jeszcze walka o 4. tytuł mistrza NBA, a później od 19 lipca występy w Dream Teamie 96 w Atlancie. Wszyscy w tym zespole prezentują najwyższy poziom. Z niecierpliwością czekam na pierwszy pojedynek w Atlancie. Chciałbym mieć taki zespół na co dzień.
Dla Pippena jest ogromnie ważne to, że jego stosunki z Jordanem w tej chwili wyglądają zupełnie inaczej. To są równo partnerskie układy. Sam Michael twierdzi, kiedy wróciłem do NBA, bardzo mi pomógł. Po słabszych występach byłem rozbity psychicznie. Wszystko rozpocząłem po raz drugi i wtedy właśnie Pippen był dla mnie ogromnie ważną podporą. Mówiłem o tym, że teraz już nie ma jednego wielkiego lidera, jest po prostu dwójka, która potrafi zrobić wszystko. I oto 18 luty tego roku we dwójkę przeciwko Indianie Michael Jordan i Scottie Pippen rzucają 84 punkty, najwięcej jako para w historii NBA. 44 Michael, 40 Scottie Pippen. W tym spotkaniu byli rzeczywiście obydwaj nie do zatrzymania. Jordan rzucił już w pierwszej kwarcie 20 punktów, później miał okres przerwy, włączył się Scottie Pippen. Indiana przecież słynie ze znakomitej obrony, tymczasem dwójka Jordan-Pippen zdobywa punkty z najwyższą łatwością. Larry Brown nic nie mógł poradzić, jego podopieczni byli bezradni. Ustanowili rekord NBA niepobity od 12 lat. An enormous performance by the two All-Stars, Michael Jordan and Scottie Pippen. I jeszcze dziś przedstawiamy najlepszych zawodników wśród debiutantów. Diamond Stoudemire, wybrany najlepszym w ogóle w całej lidze. Przypomnę, 1,78 m wzrost, 19 punktów średnio. Jerry Stackhouse, obrońca Filadelfii. Twardy, momentami brutalny, ale świetny gracz. Joe Smith, numer 1 draftu ubiegłego roku. Nie został wybrany najlepszym zawodnikiem, tak jak Chris Webber, ale pokazywał wielokrotnie zagrania najwyższej klasy. Michael Finley, skrzydłowy z Phoenix. Szkoda, że w końcówce był kontuzjowany, brakowało go bardzo słońcą przy decydującej rozgrywce. Arvydas Sabonis. W klasyfikacji na 6. gracza za Tonim Kukoczem i za Stoudemire'em wśród debiutantów. Świetne podania, znakomita forma strzelecka. Szkoda, że tak późno pojawił się w NBA. Antonio McDyess, skrzydłowy Denver. Świetnie blokujący, rzucający, ogromna siła. O tej piątce będziemy słyszeć jeszcze nie raz. I teraz 10 najlepszych akcji. 5, 4, 3, 2, Rozpoczynamy od spotkania Utah. Stockton w ostatniej sekundzie. Nie udało mu się to w niedzielę przeciwko Seattle. A teraz popatrz. 3, 2. Rozejrzał się, nikogo nie ma i celnie trafił za 3. Penny Hardaway w spotkaniu z Bykami. Tak kapitalnie minąć obronę Byków Longleya. Był tam jeszcze po drodze Rodman, jest naprawdę ciężko. A teraz akcja z Shakiem. Tak nietypowo, nie z góry, sprytnie. I oczywiście dziesiątka bez Kempa byłaby prawie niemożliwa. Popatrzmy. Bez efektownego wsadu, ale w jakiej sytuacji obok zawodników Utah Jazz. Toni Kukoc. Zgubił piłkę. Piękne rozegranie Pennego Hardawaya z Brianem Shawem. I akcja numer 5. Jeszcze spotkanie Atlanty. Popatrzmy, co potrafi jeden z ciekawie grających w NBA, Mookie Blaylock. Brian Russell, debiutant w zespole Utah, który kapitalnie zagrał kilka spotkań, zwłaszcza z San Antonio. Bill Wennington, niezwykle efektowna dobitka Chicago, Nowy Jork. I jeszcze raz z Atlanty Steve Smith, 35 punktów. Rekord potrafił ograć samego Shaquilla O'Neala. I na zakończenie akcja najlepsza poprzednich tygodni. Popatrzmy, Penny Hardaway tak zakończył połowę meczu z Chicago. Na dziś to wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Spotykamy się w programie drugim.
piątek o godzinie 16 na spotkaniach finałowych tegorocznych playoffs. Do usłyszenia. Hardaway. We've got takeoff. A tremendous block. How about that? Flips it to the big fella, fake, shoots, and This place is crazy. Here he comes. Oh, baby. Alley-oop. Oh, you gotta love that action. aller Zeiten.